Co to jest grupa? Gdy była grupa, musi być dany zbiór, nazwijmy go G, i musi być określone działanie w tym zbiorze. Tak? Działanie jest to funkcja, która przeprowadza iloczyn kartezjański zbiorów G na G. Innymi słowy, jeśli mamy dwa elementy ze zbioru G i będziemy po prostu działać tą operacją, no to w wyniku otrzymamy element C, który również należy do G. A więc, żeby była grupa, musi być określone działanie. Na przykład w zbiorze liczb rzeczywistych działaniem jest mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Dalej, działanie musi być łączne, to znaczy dla dowolnych elementów ABC A działanie B C równa się A działanie nawias B działanie C. To znaczy, jeśli działanie jest łączne, możemy opuścić nawiasy. Przykładem działania łącznego jest działanie dodawania w zbiorze liczb całkowitych. Przykładem działania, które nie jest łączne, jest na przykład branie średniej arytmetycznej. Więc działanie średniej arytmetycznej w zbiorze liczb rzeczywistych nie jest łączne. Dalej, dla dowolnego, może inaczej, istnieje element neutralny należący do zbioru G, taki, że dla dowolnego elementu z tego zbioru A zachodzi przemienność z elementem neutralnym. To znaczy A gwiazdka E równa się E gwiazdka A równa się A. Następny warunek dla dowolnego elementu ze zbioru G istnieje element odwrotny, też należący do zbioru G, taki, że A gwiazdka element odwrotny równa się element odwrotny gwiazdka A równa się elementowi neutralnemu E. No i jeszcze dla dowolnych elementów AB ze zbioru G, jeśli A gwiazdka B równa się B razy gwiazdka A, to grupa jest abelowa. A teraz tak, jeśli jest określone działanie w zbiorze G, to mówimy wtedy o grupoidzie. Jeśli działanie jest łączne, to mówimy o półgrupie. Natomiast jeśli jeszcze spełnione są te dodatkowe warunki, to mówimy o grupie. Jeśli z kolei działanie jest przemienne, to mówimy o grupie abelowej. Tak. To tyle na dziś. Przykłady grup. Grupa może składać się z jednego elementu.
jeśli będzie to jedynka i działanie mnożenia, no to jest grupa, ponieważ mnożenie jest określone prawidłowo, jest przemienne, łączne, istnieje element odwrotny, jedynka, istnieje element neutralny, jedynka. Innym przykładem grupy jest grupa jednoelementowa 0 z działaniem dodawania. Tak samo jest to grupa abelowa. Elementem neutralnym jest 0. Elementem odwrotnym też jest 0. Działanie jest łączne i określone. Weźmy teraz, są to grupy skończone, grupę nieskończoną, zbiór nieskończony z działaniem dodawania jest grupą, podobnie jak zbiór liczb całkowitych z działaniem dodawania też jest grupą. Elementem neutralnym jest 0, elementem odwrotnym do a jest minus a. Są to grupy abelowe. Jeśli rozpatrzymy natomiast zbiór liczb niewymiernych z działaniem dodawania oraz zbiór liczb niewymiernych z działaniem mnożenia, no to nie są grupy. Dlaczego nie są grupy? Ponieważ jeśli weźmiemy sobie element pierwiastek z 2 i minus pierwiastek z 2 należący do liczb niewymiernych, no to suma, o tu pierwiastek z 2 i minus pierwiastek z 2, suma to jest pierwiastek z 2 plus minus pierwiastek z 2, to jest 0, a 0 nie należy do liczb niewymiernych. Tak? Czyli działanie nie jest określone, więc nie jest to półgrupa, nie jest to grupoid, a tym bardziej grupa. Podobnie jeśli weźmiemy sobie dwa elementy, pierwiastek, pokażę, że zbiór liczb rzeczywistych z tak określonym działaniem jest grupą. Widzimy, że dodawanie jest określone w zbiorze liczb rzeczywistych, zatem działanie jest dobrze określone. Pokażę teraz, że jest łączność spełniona. A razy B razy C to jest A plus B plus 5 razy C. To jest A plus B plus 5 plus C plus 5. No to się równa A plus B plus C plus 10. Z drugiej strony A razy w nawiasie B razy C, A razy B plus C plus 5. Z definicji to jest A plus B i plus 5. Czyli dokładnie widzimy, że to równa się temu, czyli działanie jest łączne. Zatem ten zbiór z tym działaniem jest grupoidem, bo działanie jest dobrze określone i jest jednocześnie półgrupą, bo działanie jest łączne. Pokażę teraz, że istnieje element neutralny należący do zbioru liczb rzeczywistych, taki, że dla dowolnej liczby rzeczywistej zachodzi A razy ten element neutralny
równa się element neutralny razy A równa się A. Istotnie A razy element neutralny to jest A plus E plus 5 równa się E plus A plus 5 równa się A. Zatem łatwo widać, że E to się równa minus 5, bo A minus A jest 0. Zatem element neutralny istnieje. Pokażę teraz, że dla dowolnego elementu ze zbioru liczb rzeczywistych istnieje element odwrotny, taki, że A razy A do minus pierwszej równa się A do minus pierwszej razy A równa się element neutralny. Z definicji mamy A plus A do minus pierwszej plus 5 równa się E, a nasze E to jest minus 5. Zatem A do minus pierwszej to się równa minus 10 i minus A. Widzimy, że taki element neutralny istnieje. Poza tym, więc zbiór z tym działaniem jest grupą, poza tym jest to grupa Abelowa. Dlaczego? Zauważmy, że A razy B to się równa A plus B plus 5, a to się równa B plus A plus 5, a to się równa B razy A. I to tyle. Niech H będzie niepustym zbiorem i podzbiorem grupy G. Mówimy, że H jest podgrupą grupy G wtedy, gdy dla dowolnych elementów AB ze zbioru H A razy B do minus pierwszej należy do H. Innymi słowy, H jest podgrupą grupy G, gdy spełnione są 3 warunki. Po pierwsze, element E należy do zbioru H. Po drugie, dla dowolnych elementów A i B ze zbioru H A, B należy do H. I po trzecie, dla dowolnego elementu A ze zbioru H element odwrotny A do minus pierwszej również należy do H. Przykład Z modulo 2 z działaniem dodawania modulo 2 nie jest podgrupą grupy Z modulo 4 z działaniem dodawania modulo 4. Dlaczego? Przyjmijmy 1 należy do Z modulo 2. Wtedy 1 dodać 1 modulo 4 równa się 2, ale 2 nie należy do Z modulo 2. Czyli Z modulo 2 nie jest podgrupą Z modulo 4. Mamy grupę Z modulo 8 z działaniem dodawania modulo 8. Mamy znaleźć wszystkie podgrupy tej grupy. Z modulo 8, w ogóle zbiór Z modulo 8 to jest zbiór od 0
do 7. Weźmy 0. 0 dodać 0 jest 0. Zatem 0, element 0 jest rzędu 1. Jest to pierwsza nasza podgrupa. Weźmy teraz 1. 1 dodać 1 jest 2, dodać 1 3, 4, 5, 6, 7, 0. Zatem jest to nasze Z modulo 8. Widzimy, że jest to grupa cykliczna. Weźmy teraz 2, 4, 6, 8 modulo 2 jest 8 modulo 8 jest 0. Dalej 3 dodać 3 jest 6, dodać 3 jest 9, to jest 1 modulo 8. 1 dodać 3 jest 4, 4 dodać 3 jest 7, 7 dodać 3 jest 10, a 10 to się równa 2 modulo 8. 2 dodać 3 jest 5 i 5 dodać 3 to jest 0 modulo 8. Zatem widzimy, że 3 generuje nam grupę Z modulo 8. 4 to będzie 4. 4 dodać 4 jest 8. 8 modulo 8 to jest 0. Rząd elementu 4 to jest 2. Weźmy teraz 5. 5 jest liczbą pierwszą, więc od razu widzimy, że generuje nam Z modulo 8. 6 to będzie 6. 12 modulo 8 to jest 4. 4 dodać 6 to jest 10 modulo 8 to jest 2. 2 dodać 6 to jest 8 modulo 8 to jest 0. I wreszcie 7 jest liczbą pierwszą, generuje nam grupę Z modulo 8. Widzimy, że nasze podgrupy to jest 0, jest podgrupą Z modulo 8. No, Z modulo 8 również jest podgrupą Z modulo 8. Dalej grupa 0,4 jest podgrupą grupy Z modulo 8. I wreszcie podgrupa ta, to jest jedna i ta sama podgrupa 0, 2, 4, 6 jest podgrupą też Z modulo 8. I to tyle. Rozpatrzmy odcinek i mamy oś symetrii. Początek przechodzi tutaj, czyli mamy jedynka staje się dwójką przez obrót o kąt 180 stopni. A więc mamy zbiór obrotów odcinka wokół osi symetrii. Możemy przyporządkować, tu nic nie robimy, dwójce dwójkę, natomiast w tym przypadku jedynce przyporządkowujemy dwójkę, a dwójce przyporządkowujemy jedynkę. Otrzymaliśmy zbiór permutacji dwuelementowych. Oznaczmy to jako E i jako A i pokażę, że zbiór tych permutacji ze składaniem tworzy grupę. Działanie jest określone, ponieważ wynikiem składania jest permutacja z tego zbioru. Działanie jest łączne, ponieważ jeżeli będziemy działali elementem neutralnym, to nic nie zmieni. Jak będziemy mieszać, też nic nie zmieni. Elementem neutralnym jest permutacja. Natomiast dla dowolnego elementu istnieje z tego zbioru S2 istnieje element odwrotny. Elementem odwrotnym do permutacji identycznościowej jest identyczność, natomiast elementem neutralnym do tej permutacji jest permutacja postaci
Obliczmy 1, 2, 2, 1. Odwrotna to będzie 1, 2, 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, więc będzie ta sama permutacja. Wreszcie działanie składania jest w tym zbiorze przemienne. Już w zbiorach dla n większego od 2 działanie nie jest przemienne. Zatem zbiór permutacji stopnia drugiego ze składaniem tworzy grupę Abelową. Jest to grupa Abelowa. Inny przykład, no to może jeszcze ten sam przykład, składanie, jeśli to jest element E, to jest element A, to mamy taką tabelkę Cayley'a. E razy E jest E, E złożone z A daje nam permutację A złożone z E daje nam A i wreszcie A złożone z A daje nam właśnie, popatrzmy co, 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, czyli tak, 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2, czyli daje nam identyczność, element neutralny. I to tyle. Mamy znaleźć element odwrotny do siódemki w ciele z modulo 12. Zatem mamy znaleźć 7 do minus pierwszej element odwrotny. Oznaczmy, niech 7 do minus pierwszej równa się y. Zatem wiemy, że 7 razy element odwrotny do siódemki to przystaje nam do 1 modulo 12. Tak? Zatem to jest równoważne równaniu 7y równa się 12z plus 1. Jest to równanie diofantyczne w postaci 7y minus 12z równa się 1. Łatwo widać, że największy wspólny dzielnik dwunastki i siódemki to jest 1. Liczba 7 jest liczbą pierwszą, zatem te dwie liczby są względnie pierwsze. Zatem to równanie jest rozwiązalne w liczbach całkowitych. Popatrzmy. 12 z algorytmu Euklidesa to jest to samo co 1 razy 7 plus 3 plus 2, 5. 7 to jest to samo co 1 razy 5 plus 2. 5 to jest to samo co 2 razy 2 plus 1 i wreszcie 2 to jest to samo co 2 razy 1 plus 0. Ostatnia niezerowa reszta jest 1, czyli istotnie największy wspólny dzielnik równa się 1. Teraz co otrzymujemy? 1 to jest to samo co 5 minus 2 razy 2. Dalej 5 to jest to samo co 12 minus 7 minus 2 razy 7 minus 5. Zatem 1 to się równa 12 minus 7 minus 2 razy 7 plus 2 razy 5. Tak? Zatem tu mamy jedna dwunastka, a tu mamy, tu nic nie mamy. Czyli mamy minus 3 razy 7
plus 12 plus 2 razy 5, a 5 to jest 12 minus 7. Zatem przepiszmy 3 minus 3 razy 7 plus 12 plus 2 razy 12 minus 2 razy 7. Popatrzmy, 7 na początku. Tu mamy siódemkę, tu mamy siódemkę. Czyli mamy minus 3 minus 2 to jest minus 5. 7 razy minus 5 plus 12 razy 3. Minus 5 modulo 12 to jest dokładnie 7. Czyli to jest 7 razy 7. 7 razy 7 minus 12 razy 3 razy minus 3. A minus 3 modulo 12 to jest 9. Zatem otrzymaliśmy takie równanie. 7 razy y minus 12z. Zatem stąd wniosek, że elementem odwrotnym do siódemki jest 7. Sprawdźmy to. 7 do minus pierwszej razy 7 to jest 7 razy 7 to się równa 49 modulo 12 to jest dokładnie 1. I to tyle. Rozpatrzmy zbiór generowany przez funkcję Eulera z działaniem mnożenia. Funkcja Eulera jest to taka funkcja, która generuje nam liczby względnie pierwsze, liczby mniejsze od 8 względnie pierwsze z 8. Zatem pierwszą taką liczbą jest 1, 2 nie, bo 8 jest podzielne przez 2, następnym elementem jest 3, 4 nie, bo 8 jest podzielne przez 4, następnym elementem jest 5, 6 nie, bo jest podzielne przez 2 i 8 jest podzielne przez 2, wreszcie czwartym elementem jest 7. Widzimy, że jest to zbiór czteroelementowy. Jest to grupa. Jeśli weźmiemy sobie te elementy, wypiszmy w tabelce. Tak. I to jest mnożenie modulo 8. 1 razy 1 jest 1, 1 razy 3 jest 3, 1 razy 5 jest 5, 1 razy 7 jest 7, analogicznie tutaj. 3 razy 3 jest 9, 9 modulo 8 to jest 1, 3 razy 5 jest 15, modulo 8 to jest 7, 3 razy 7 jest 21, modulo 2 razy 8, modulo 8, czyli 21 minus 16 to jest 5. Analogicznie tutaj 5 razy 5 to jest 25. 25 modulo 8 to jest dokładnie 1. 5 razy 7 jest 35. 35 modulo 8 to jest dokładnie 35 minus 32, czyli 3. Analogicznie tutaj. Wreszcie 7 razy 7 jest 49. 49 modulo 8 to jest dokładnie 1. Łatwo widać z tej tabelki Cayley'a, że jest to grupa, ponieważ elementy tutaj nie powtarzają się. Nie powtarzają się trójki 2 razy w każdej
kolumnie i w każdym wierszu są inne liczby. Nie jest to grupa abelowa. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie jest to grupa cykliczna. Zauważmy, że generatorem jedynki jest jedynka. Dalej, generatorem trójki jest 3 razy 3 jest 9 modulo 8, 1. Generatorem piątki, generator piątki to jest zbiór 5 razy 5, 25 modulo 8 jest 1. I wreszcie generator siódemki to jest 7, 7 razy 7 jest 49, modulo 8 jest 1. Widzimy, że to jest różne od phi od 8. Zatem grupa nie jest cykliczna. Skoro ona nie jest cykliczna, więc nie może być abelowa. Zatem ten zbiór phi od 8 z działaniem mnożenia jest grupą. To jest grupa nie abelowa. I to tyle. Rozpatrzmy obroty trójkąta równobocznego. Obroty wierzchołków o kąt 120 stopni. Jedynka przechodzi tutaj, dwójka tu, trójka tu, jedynka przechodzi tu, trójka tu, dwójka tutaj. A teraz rozpatrzmy obroty względem symetrii trójkąta. Jedynka przechodzi tutaj, dwójka tu, trójka pozostaje. Teraz popatrzmy oś symetrii, druga, trójka przechodzi tu, jedynka tutaj, dwójka pozostaje. I trzecia oś symetrii, jedynka pozostaje w tym samym miejscu, dwójka przechodzi tutaj, trójka przechodzi tu. Czyli tak naprawdę obroty wierzchołków o kąt 120 stopni i obroty wierzchołków względem osi symetrii tworzą nam grupę permutacji S3. Więc jest to grupa permutacji S3 ze składaniem permutacji. Pierwsza permutacja to jest nic się nie dzieje. 1, 2, 3. Druga, jedynka przechodzi na trójkę, dwójka przechodzi na jedynkę, a trójka przechodzi na dwójkę. Trzecia permutacja, jedynka przechodzi na dwójkę, dwójka przechodzi na trójkę i trójka przechodzi na jedynkę. Czwarta permutacja, jedynka przechodzi na dwójkę, dwójka przechodzi na jedynkę i trójka pozostaje. Piąta, mamy trójkę, dwójka jest w tym samym miejscu i trójka przechodzi na jedynkę. I ta permutacja, jedynka przechodzi na jedynkę, dwójka na trójkę i trójka na dwójkę. Jeśli nie będziemy nic działali, no to
druga permutacja zostaje tak samo. I podobnie tutaj. Wypełnijmy tabliczkę Cayley'a. Sigma 2, sigma 2 to jest 1 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 3 i 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1. No teraz sigma 3. Sigma 3 razy sigma 3, 2, 3. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1. I 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2. 3, 1, 2 to będzie sigma 2. Czyli mamy sigma 2. Sigma 4 razy sigma 4, czyli sigma 4 razy sigma 4, to jest sigma 4 do kwadratu. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2, 3 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 3. Czyli to jest identyczność, czyli nasze sigma 1. Mamy sigma 1. Sigma 5 razy sigma 5. Sigma 5 złożone z sigma 5. 1, 2, 3. 1 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1. 2 przechodzi na 2 i 2 przechodzi na 2. 3 przechodzi na 1 i 1 przechodzi na 3. Również sigma 1. I sigma 6 złożone z sigma 6. 1 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 1, 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2, 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. No to będzie sigma 1. Tak, teraz sigma 2, sigma 3. Sigma 2, sigma 3. Sigma 2 to jest 3, 1, 2. Sigma 3 to jest 2, 3, 1. Jeden przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1. 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2. 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 3. Czyli sigma 1. Sigma 2, sigma 4. Sigma 2. 3, 1, 2. Sigma 4, 2, 1, 3. Jeden przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1. 2 przechodzi na 1. 1 przechodzi na 3. 3 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2. Czyli 1, 3, 2 to będzie sigma 6. Czyli mamy sigma 2, sigma 4 to jest sigma 6. No weźmy teraz sigma 2, sigma 5. Sigma 2, 3, 1, 2. Sigma 5, 3, 2, 1. Jeden przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2.
2 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 3. 2, 1, 3 szukamy, to jest sigma 4. Czyli sigma 2, sigma 5 to jest sigma 4. I sigma 2, sigma 6 sigma 2, 3, 1, 2 sigma 6, 1, 3, 2. 1 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 3, 2 przechodzi na 3 i 3 przechodzi na 2, 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1. Szukamy. 3, 2, 1. To jest sigma 5. Czyli sigma 2, sigma 6 to jest sigma 5. Sigma 3, sigma 2. Sigma 3, 2, 3, 1 i sigma 2, 3, 1, 2. Jeden przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1, 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2, 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. To jest sigma 1. Sigma 3, sigma 2 to jest sigma 1. Sigma 3, sigma 4. Sigma 3, 2, 3, 1. Sigma 4, 2, 1, 3. Jeden przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2. 3 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1. 3, 2, 1. Szukamy. Sigma 5. Czyli sigma 3, sigma 4 to jest sigma 5. Teraz sigma 3, sigma 5. Sigma 3, 2, 3, 1. Sigma 5, 3, 2, 1. Jeden przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1, 2 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2. Szukamy 1, 3, 2. 1, 3, 2 to jest sigma 6. Czyli sigma 3, sigma 5 to jest sigma 6. No jeszcze sigma 3, sigma 6. Sigma 3, sigma 6. Sigma 3, 2, 3, 1. Sigma 6, 1, 3, 2. 1 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2. 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1. 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. To będzie 2, 1, 3. Szukamy 2, 1, 3 to jest sigma 4. Sigma 4, sigma 2. Sigma 4, 2, 1, 3. Sigma 2, 3, 1, 2. 1 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 3, 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2, 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1. 3, 2, 1 to jest sigma 5. Sigma 4, sigma 2 to jest sigma 5.
sigma 4, sigma 3. Sigma 4, 2, 1, 3. Sigma 4, sigma 3, 2, 3, 1. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2. Szukamy 1, 3, 2. Sigma 6. Sigma 4 razy sigma 3 to jest sigma 6. No teraz sigma 4, sigma 6. Tak. 4 to jest 2, 1, 3. 6, 1, 3, 2. 1 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2. 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 3. 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1. To będzie 2, 3, 1, czyli sigma 3. Sigma 4, sigma 6. Sigma 4, sigma 6 to jest sigma 3. To sigma 4, sigma 5. Cztery, 2, 1, 3 i 5, 3, 2, 1. 1 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 3, 2 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 2, czyli mamy permutację 3, 1, 2, czyli sigma 2. Sigma 4, sigma 5 to jest sigma 2. Sigma 5, sigma 2. Tak, 5, 3, 2, 1. 2, 3, 1, 2. 1 przechodzi na 3, 3 na 1. 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 3. 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 2. 1, 3, 2 to jest sigma 6. Sigma 5, sigma 2 to będzie sigma 6. Sigma 5, sigma 3. Sigma 5, 3, 2, 1. Sigma 3, 2, 3, 1. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 2. 2 przechodzi na 3, 3 na 1. 3 przechodzi na 1, 1 na 3. To mamy 2, 1, 3, czyli sigma 4. Zatem sigma 5, sigma 3 to jest sigma 4. Sigma 5, sigma 4. Tak. Sigma 5, 3, 2, 1. Sigma 4, 2, 1, 3. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 2. 2 przechodzi na 1, 1 na 3. 3 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1. Mamy 2, 3, 1. To jest permutacja sigma 3. Zatem sigma 5, sigma 4 to jest sigma 3. Sigma 5, sigma 6. Tak. Sigma 5, 3, 2, 1.
sigma 6, 1, 3, 2. 1 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 3, 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 1 i 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 2. Zatem mamy permutację 3, 1, 2, czyli sigma 2. Sigma 5, sigma 6 to jest sigma 2. Sigma 6, sigma 2. Dwa, 3. Tak. 6 to jest 1, 3, 2. 2 to jest 3, 1, 2. 1 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 1, 3 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. Czyli mamy permutację 2, 1, 3, czyli sigma 4. Sigma 6, sigma 2 to jest sigma 4. Sigma 6, sigma 4. Sześć to jest 1, 3, 2. 4 to jest 2, 1, 3. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 1. 3 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2. Mamy permutację 3, 1, 2, czyli sigma 2. Sigma 6, sigma 4. Sigma 6, sigma 4. To jest sigma 2. Sigma 6, sigma 3. Szóstka to jest 1, 3, 2. Sigma 3 to jest 2, 3, 1. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. 2 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2. 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 1. Czyli 3, 2, 1 to jest permutacja sigma 5. Sigma 6, sigma 3 to jest sigma 5. No i sprawdźmy jeszcze ten element. Sigma 6, sigma 4. Tak. Sigma 6, 1, 3, 2. Sigma 4, 2, 1, 3. 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 3. 2 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 1. 3 przechodzi na 3, 3 przechodzi na 2. Mamy permutację 3, 1, 2, czyli sigma 2. No to jeszcze pozostało nam sigma 6, sigma 5. Jeden, 2, 3. Tak. 6 to jest 1, 3, 2. 5 to jest 3, 2, 1. 1 przechodzi na 3, 3 na 2. 2 przechodzi na 2, 2 na 3. 3 przechodzi na 1, 1 przechodzi na 1. Czyli mamy 2, 3, 1, czyli sigma 3. Zatem tu będzie sigma 3. Oczywiście ta grupa S3, zbiór S3 ze składaniem tworzy grupę nieabelową. Tak? Weźmy sobie na przykład takie elementy sigma 2, sigma 4. Czy to się równa sigma 4, sigma 2. Sigma 2, sigma 4 to jest sigma 6. Natomiast sigma 4, sigma 2 to jest sigma 5. Zatem widzimy, że grupa nie jest abelowa.
Elementem neutralnym w tej grupie jest sigma 1 i każdy element ma element odwrotny. Sprawdźmy to. Sigma 1 do minus pierwszej. No to będzie to samo. Sigma 2, napiszmy równa się sigma 1. Sigma 2 do minus pierwszej. 3, 1, 2. Odwrotna permutacja. 1 przechodzi na 2. 2 przechodzi na 3. I 3 przechodzi na 1. 2, 3, 1 to jest dokładnie sigma 3. Elementem odwrotnym do permutacji sigma 2 jest sigma 3. Element odwrotny do sigma 3 2, 3, 1. Tak, 1 przechodzi na trójkę, 2 przechodzi na 1 i 3 przechodzi na 2. Mamy permutację 3, 1, 2, czyli sigma 2. Tak. Sigma 4 odwrotna. Sigma 4 to jest 1, 2, 3, 2, 1, 3. To będzie 1 przechodzi na 2, 2 przechodzi na 1, 3 przechodzi na 3, czyli 2, 1, 3, czyli sigma 4. Sigma 5 do minus pierwszej. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1 przechodzi na 3. 2 przechodzi na 2 i 3 przechodzi na 1. 3, 2, 1 to jest sigma 5. I ostatnie sigma 6 do minus pierwszej. 1, 3, 2. 1 przechodzi na 1. 2 przechodzi na 3 i 3 przechodzi na 2. 1, 3, 2 to jest sigma 6. Jeszcze sprawdźmy. 1 przechodzi na 1, 2 przechodzi na 3 i 3 przechodzi na 2. I to tyle.